Cześć, tutaj Borys, pracownik betonu. Witajcie na kanale Festool. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać posadzkę w systemie mikrocementu Festool Live. Zapraszam do oglądania. Przed rozpoczęciem aplikacji całą posadzkę, czy to cementową z Mixocreta, czy anhydrytową, szlifuję i odkurzam. Możecie na swoich budowach spotkać wylewki samopoziomujące bądź anhydrytowe. W tym przypadku zalecam szlifowanie tarczami garnkowymi. W przypadku wylewek cementowych z Mixocreta wystarczy szlifowanie papierem ściernym o grubej gradacji. Dzięki temu poprawi się przyczepność mikrocementu do podłoża. Po szlifowaniu gruntuję całość fest gruntem. Nie ma tutaj większego wyzwania. Po prostu rozprowadzam go wałkiem po całej posadzce. Czasami, gdy posadzka jest bardziej chłodna, np. na wylewce anhydrytowej, gruntuję ją dwukrotnie. To jest też czas, gdzie szukam ewentualnych pęknięć i innych defektów posadzki. To najlepszy moment, by je naprawić, jak zszywam pęknięcia, pokazuję w innym filmie na kanale. Grunt wysycha szybko i po około 2-3 godzinach mogę brać się za klejenie siatki. Festool w ofercie ma dwa rodzaje siatki, zwykłą i super cienką. Tą, na którą się zdecydujecie, zależy od Was i od Waszych preferencji. W tym projekcie użyłem siatki standardowej. Przed klejeniem siatki przygotuję ją sobie. Docinam tak, by pasowała do pomieszczenia i wszystkich zakamarków. Fajnie jest to robić we dwójkę, ale samemu też bez problemu można dać sobie z tym radę. Siatkę wklejam na polimer Fest Liquid. Po prostu rozprowadzam go wałkiem po siatce na podłodze. Fest Liquid bardzo mocno przyklei siatkę do podłoża, dzięki czemu łatwiej będzie mi później rozprowadzić bazę na całej powierzchni. Oczywiście możecie siatkę wkleić też świeżo położoną bazę bez wcześniejszego wklejenia siatki w polimer. Mi jest tak wygodnie, jak robię na filmie i z tego co widzę, wielu wykonawców tak teraz wkleja siatkę przed kolejnymi etapami. Polimer bardzo szybko wysycha i już po godzinie czy dwóch mogę aplikować Festool bazę. Zazwyczaj zaczynam jako pierwszą warstwę od aplikacji bazy XL z grubszym kruszywem o około 0,8 mm. Dlaczego to robię? Tworzy mi ona bardzo mocny podkład i do tego bardzo dobrze przykryje siatkę. Najpierw wlewam polimer Fest Liquid, a następnie dodaję proszek Fest Powder. Gdybym zrobił odwrotnie i dodał polimer do proszku na dnie, podczas mieszania pozostałyby niewymieszane cząsteczki proszku. Aby przygotować masę, do 5 litrów polimeru dodaję 15 kg suchego proszku. Ale możecie sobie dodawać więcej lub mniej polimeru, by robić taką konsystencję, jaką lubicie. Całość mieszam mieszadłem koszyczkowym. Mi się ono lepiej sprawdza do uzyskania jednolitej konsystencji. Po wymieszaniu rozlewam bazę bezpośrednio na siatkę i rozprowadzam pacą, tak by przykryć siatkę. Starajcie się to robić w miarę równo, by nie narobić niepotrzebnych zgrubień. Baza XL wysycha w miarę szybko. Po 2 godzinach biorę się do szlifowania, by usunąć zgrubienia. Używam do tego tarcz garnkowych. Najlepiej zrobić to tego samego dnia. Jeżeli zostawicie to na drugi dzień, może Wam to zająć trochę więcej czasu. Po odkurzeniu mogę przygotowywać bazę L. Robię to dokładnie tak samo jak bazę XL. Baza L kruszywem około 0,5 mm dokładnie zakryje mi siatkę. Ponownie rozkładam bazę, tak samo jak XL. Rozciągam ją na całej posadzce. Etapy przygotowania bazy, im zrobicie dokładniej i lepiej się do tego przyłożycie, tym będzie Wam później łatwiej aplikować kolejne warstwy. Po wyschnięciu bazy L szlifuję ją padami o gradacji 50.
Tak jak widzicie, poświęcamy na to sporo czasu i nie omijamy żadnego miejsca. Często się zdarza, że początkujące osoby nie dojeżdżają do krawędzi, gdzie robią się później niepotrzebne zgrubienia od namiaru materiału. Uważajcie na to. Po szlifowaniu znowu odkurzamy i biorę się za przygotowanie drugiej warstwy L. Pewnie tutaj część z Was spodziewała się już zwykłej warstwy mikrocementu, ale ja preferuję, by dodać kolejną warstwę bazy L, po to, by jeszcze dokładniej wyrównać powierzchnię. Dodatkowo dodaję do niej już barwnik, ten sam, który użyję w kolejnych warstwach mikrocementu. Warto to dodać, bo czasami, gdy się zagapię przy szlifowaniu finiszowym warstw mikrocementu i je przeszlifuję, to mam pod spodem podkład w kolorze docelowej podłogi. Dodaję barwnik do polimeru. Dokładnie wstrząsam, a później mieszam z suchą masą, dokładnie tak jak wcześniej, przy bazie XL czy przy bazie L. Ponownie rozprowadzam wszystko na całej powierzchni i szlifuję dokładnie tak samo jak poprzednią warstwę bazy L. Cały czas pojawiają się pytania, czym szlifować mikrocement? Czy papierem, czy padaniem, czy ręcznie, czy cięższymi maszynami planetarnymi? To tak naprawdę temat na osobny odcinek. Sam zaczynałem od szorowarki z papierem, ale z czasem widzę, że jakość tego sprzętu mocno wpływa na finalny efekt, więc z czasem zacząłem po prostu inwestować w nowe maszyny. Połowa filmu minęła, a my dopiero mamy przygotowane podłoże. To dobrze pokazuje, jak długo trwają prace przed aplikacją, tak na dobrą sprawę, warstw dekoracyjnych i finiszowych. Pokusa, by omijać te etapy przez osoby, które dopiero zaczynają, jest duża. Jednak z moich kolegów doświadczeń wynika, że im lepiej to wszystko przygotujemy, tym efekt będzie lepszy i sama żywotność posadzki również się wydłuży. Dobra, bierzemy się za warstwę dekoracyjną. Do tego projektu użyłem systemu Festool Live, czyli podobnie jak baza, jest on dwuskładnikowy. Muszę dodać barwnik do polimeru. Przy tym projekcie mieliśmy niestandardowy kolor NCS, przygotowany specjalnie na zamówienie. Po wymieszaniu barwnika z polimerem wlewam go do pustego wiadra i dodaję suchą masę Fest Powder. Dodaję ją stopniowo podczas mieszania. Mogę zrobić konsystencję taką, jaka mi pasuje, przez dodanie trochę więcej lub mniej polimeru. Mi akurat na dobrze przygotowanym podłożu dobrze się pracuje, gdy masa jest bardziej płynna, dzięki czemu szybciej ją rozprowadzam w cienkiej warstwie. Tak jak warstwy bazy, zaczynam rozprowadzać się od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, zazwyczaj od okien, i przesuwam się w kierunku wyjścia. Tak jak widzicie, przed sobą najczęściej mamy taki wałeczek z materiałem, który systematycznie przesuwamy do siebie. Ostatni ruch wykonuję od siebie do materiału, aby przełamać linię, która powstała przy prowadzeniu pacy. Po nałożeniu i wyschnięciu znowu czekam około 2 godzin i biorę się za szlifowanie. To już warstwy wykończeniowe, więc szlifuję je padami o gradacji 100. Pilnuję tego również, aby szlifować je tego samego dnia. I znowu po szlifowaniu odkurzam całą posadzkę. Całość wygląda już naprawdę nieźle. Teraz aplikuję ostatnią warstwę mikrocementu, dokładnie tak samo jak poprzednią. To jest moment, gdzie musicie być najbardziej dokładni. W tym momencie nadajecie ostateczny wygląd i charakter posadzki. Postarajcie się tak jak możecie.
Tak jak widzicie, u mnie cały czas aplikują 2 osoby i to jest bardzo przydatne, bo mamy jedną osobę, która cały czas dokłada materiał i w szerszych miejscach możemy się równo zgrać, by jednolicie rozciągnąć materiał na powierzchni. To już ostatnie szlifowanie mikrocementu. Znowu używam padów o gradacji 100. Zaczynam od miejsc przy ścianie, używając szlifierek mimośrodowych, a później, tak jak wcześniej, wjeżdżam większą maszyną. Odkurzanie, odkurzanie, odkurzanie. Musicie mieć idealnie wyczyszczoną podłogę z kurzu po szlifowaniu przed lakierowaniem. Wszystkie zakamarki, krawędzie i całą powierzchnię dokładnie odkurzam. W tym momencie posadzka jest łatwa do zabrudzenia, więc unikajcie wchodzenia na nią w brudnych butach. Uważajcie szczególnie na kable i rury od odkurzacza, które łatwo brudzą powierzchnię. Czas na lakierowanie. Do lakierowania używam PU-FEST Turbo, czyli rozpuszczalnikowego, dwuskładnikowego lakieru poliuretanowego. Z racji tego, że zapach jest dość intensywny, musicie mieć maski z filtrami gazowymi do jego aplikacji i polecam go doświadczonym osobom. Przed otwarciem lakierów dokładnie wstrząśnijcie puszki. Po otwarciu składnika A dodatkowo przemieszajcie lakier ręcznie. Do składnika A dodajecie składnik B w proporcji 2:1. Całość mieszacie około 3 minut. Po wymieszaniu macie mniej więcej 45 minut na położenie lakieru na posadzce. Tak jak widzicie, mamy kompletny strój do lakierowania. Kombinezony zabezpieczają nasze ubrania, chronią, by na posadzkę nie spadł z nas kurz lub włosy, które akurat bardzo łatwo zatopić w lakierze. Zadbajcie też, by w pomieszczeniu było jasno, najlepiej lakierować za dnia. Wtedy wszystko dokładnie widać i nie pominiecie żadnego miejsca podczas lakierowania. Rozprowadzam lakier równomiernie na całej powierzchni. Staram się, aby wałek był cały czas nasiąknięty lakierem. Lakierować możecie wylewając lakier bezpośrednio na posadzkę lub nakładając go z kuwety. Nie lakierujcie suchym wałkiem, bo może to pozostawić ślady na posadzce. Lakier wiąże około 24-48 godzin. Po tym czasie mogę na niego bezpiecznie wejść. Jest to czas, kiedy mogę przejść się po posadzce i sprawdzić, czy jakieś włoski bądź zabrudzenia nie dostały się do lakieru. Jeżeli takie rzeczy widzę, mogę je usunąć papierem o gradacji 150. Znowu bardzo dokładnie odkurzam powierzchnię. Mogę brać się za aplikację drugiej warstwy lakieru PU-FEST Turbo. Robię to dokładnie tak samo jak za pierwszym razem. Lakier będzie suchy po około 24-48 godzinach od aplikacji. Mam nadzieję, że ten film nie jest zbyt skomplikowany dla Was. W teorii, w praktyce na pewno powinno Wam to pójść szybciej i łatwiej. Chcieliśmy na tym filmie pokazać Wam wszystkie szczegóły i wyczerpać temat posadzki z mikrocementu. Mam nadzieję, że po tym filmie będziecie mogli stworzyć u siebie równie piękną i ładną posadzkę. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście z nami na kanale, obserwujecie nas. Osoby, które jeszcze nie dołączyły do naszej społeczności, zapraszam. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba i widzimy się przy kolejnych realizacjach. Cześć!